Dotarłyśmy. Idę z córką, same jesteśmy. Nad jeziorko, mam nadzieję, że uda nam się wejść, a jak nie, to mamy po drugiej stronie plażę. Zobaczymy. Ja tutaj byłam z maluchami w kwietniu, ale pogoda była wtedy taka słaba. A teraz patrzcie. Tak, ja wiem, że jadą auta, ale tu też jest droga dla osób, które idą. Zaraz ciebie auto będzie. Jeziorko, gdzie są rybki, skubią stópki. Zobaczymy, czy uda nam się wejść. Spędzić fajne popołudnie, taki jest plan. Nie można było zarezerwować biletu online, były wszystkie miejsca zarezerwowane, ale w kwietniu, jak pytałam pani, to można było tutaj przyjść, jest General Admission i wtedy podobno można wejść, jak są miejsca. Trzymamy kciuki. Jak nie, to trudno. Będziemy o 36 euro do przodu. Dobra, podejdziemy tutaj, zobaczymy na punkt widokowy, jak to wygląda. Słuchajcie, dużo jest miejsc, gdzie niestety jest ryzyko pożarowe i nie mogłyśmy się wybrać do Sunio znowu. O, ale tak wygląda, nie jest źle. Widzisz, i tam na końcu te leżaczki, one są właśnie General Admission, więc może się okazać tak, że będziemy mogły spokojnie wejść i popluskać się w tym jeziorku. Maluchy będą trochę zazdrościć. Zobaczcie, nic się nie zmieniło. 19 euro jest na weekend. Oczywiście tutaj jest wszystkie opcje, jeśli jesteście stąd albo macie taniej, jak macie jakieś dodatkowe karty. Studenci też mają taniej, ale niestety córka już musiała oddać swoją kartę studenta, więc muszę zapłacić za nią 2 euro więcej. A mój bilet daj mi! Skasowała już mój bilet. Słuchajcie, kwestia jest taka, że dzisiaj jest wietrzniej. Rzeczywiście właśnie dzisiejszy dzień myśmy wybrały sobie właśnie na taką wycieczkę, ponieważ jest tutaj wiaterek. W związku z tym parasolki są zamknięte i nie ma cienia, ale nie jest tak źle. Możemy gdzieś sobie usiąść, gdzie ten cień sobie po prostu za jakąś budką czy za czymś ogarniemy. Nawet nie ma dużo ludzi, co? Słuchajcie, jesteśmy już, robiłyśmy nura do wody. Rybki pływają. Super ciepło, 28 stopni ma woda. Powietrze 32, także jest dużo cieplej niż latem. No i jest pięknie. Ale zobaczcie, wchodzimy do wody. Czy mogę wejść z telefonem? Mogę. Och, zobaczcie, mam moją deskę. Rybki cię gryzą? Tak, jesteśmy dzisiaj same, słuchajcie, tutaj 14:14, anielska godzina, zobacz. Ale wieje wiatr. Dziecko mnie pogoniło. Ja przecież nie rozumiecie, co pani mówi. Zobaczcie, jak to jest fajnie. Idę przecież, idę. Bo tu jest tak ślisko. Ślisko i niepewnie. Chcę wam pokazać rybki jeszcze. Słuchajcie, musiałam troszeczkę odejść. Idę sobie do toalety, bo tu są fajne, tak samo te toalety, takie czyste, zadbane. Tutaj, także ja wam polecam generalnie to miejsce. Ja się spodziewałam, że tak latem będzie tutaj dużo więcej osób. Słuchajcie, tutaj się wchodzi. I tutaj jest restauracja, do której nie musicie płacić za wstęp. Po prostu przyjeżdżacie sobie i wchodzicie. Więc to jest też takie fajne, że nie musicie korzystać z tego tutaj w środku, tylko po prostu na zewnątrz sobie fajnie możecie pozwiedzać. Toalety naprawdę są fajne i sam tutaj klimacik jest fajny. Co prawda tych toalet tutaj jest mało, ale i tak jest ok. Tak, kibelki są eleganckie, czyste, więc jest ok. Jest nawet przebieralnik dla dzieci. Tam chyba ktoś jest obok. Tu jest męski, a tu już się wychodzi właśnie na cały ten teren. Są nawet, zobaczcie, suszareczki, także spoko, fajnie, można sobie tutaj chwilkę być i odpocząć. Bo dzisiaj, mówię, parasolki są złożone, bo nie można niestety korzystać z nich ze względu na silny wiatr. Rzeczywiście ten wiatr jest dosyć silny. Dlatego powiem wam w tajemnicy, że moi chłopcy zdecydowali się podjąć wyzwanie, ale o tym wam powiem w późniejszym czasie, bo to nie lada wyczyn. Może niektórzy się domyślają. My jesteśmy z córką w każdym razie nad jeziorkiem. Miałyśmy jechać do Sunio, znowu próba kolejna, ale pokażę wam mapę. Cały czas pokazuje, że jest tam bardzo duże ryzyko pożarowe i drogi mogą być zamknięte, więc nie chciałyśmy ryzykować po raz kolejny. Chciałyśmy również się wybrać w to miejsce, w którym właśnie są chłopcy, ale stwierdziłyśmy, że jezioro będzie ciekawsze. Dobra, słuchajcie, idę, bo córka została sama. Ja idę wezmę jakieś menu, bo jakąś
Może kawkę mrożoną, albo herbatkę. Nie liczyłam naprawdę na to, że tutaj wyjdziesz. Powiem wam szczerze, nic nie wzięłam. Tak jak ostatnio wiedziałam, że mam coś ze sobą wziąć, to tym razem nic nie wzięłam. Jakoś tak mi się nie chciało wierzyć, że nam się uda. Poza tym chcieliśmy wieczorem pójść sobie tutaj obok do tawerny, świętować zakończenie Masters córki, więc może też nam się uda zjeść coś lepszego, ale tak jak widzicie, te drinki serwują, także na pewno coś fajnego sobie kupimy. Zostawiamy jezioro. Nie dało się wysiedzieć na słońcu. Słuchajcie, gorąco wam polecam tutaj przyjechać, ale powiem wam, że trochę byłyśmy zdziwione, że nie można było rozłożyć tych parasoli, zwłaszcza, że przestało wiać, a nikt później trochę tak wiało, ale w kwietniu składali parasole, a dzisiaj nikt nie chciał tego zrobić i powiem wam, że no tak trochę męcząco. Poza tym jesteśmy trochę głodne, a tam mnie jakoś tak, no mnie tam nie zachwyca. Tutaj mam tawernę upatrzoną, do której bardzo chcę iść, więc mam nadzieję, że jeszcze wam pokażę fajne miejsce. No tak, jezioro jest jeziorem, ale tutaj można za darmo skorzystać. Co prawda plaża jest zamknięta, ale ludzie wchodzą. Ja tutaj sobie stanę i zobaczę. O, nic nie widać. Nic nie widać. Druty wystają. Słuchajcie, tak to wygląda. Zobaczcie, tu jest ta restauracja, ale ja do tej restauracji nie chcę iść. Ja chcę iść tam dalej. Oj, zobaczcie, jak tu jest ładnie. Ja tutaj w kwietniu nie byłam, nie przeszłam na drugą stronę, bo już akurat autobus podjechał. Ale patrzcie, jak fajnie. I też jest plaża. Bardzo fajna plaża, słuchajcie. Także też taka polecajka. Patrzcie, można się tam na kamieniach rozłożyć. Być prawie w takim rajskim otoczeniu, jak wyspa jakaś. Naprawdę fajnie to wygląda. Tutaj statki zaparkowane, zacumowane. Także my idziemy do tej knajpki sardynkowej. Jak będzie fajnie, to wam pokażę wszystko. Oczywiście na pewno będzie fajnie. Tylko jakie jedzenie nam zaserwują. Czekamy, ale słuchajcie, jest mega busy. Musimy zaczekać, żeby nam stolik wskazali. Zobaczcie, jakie rybki mają. No, knajpka już dawno miałam ją odwiedzić, jak byłam ostatnim razem, ale powiem wam, że z dzieciakami małymi to jakoś nie było okazji, a teraz sama z córką to jakoś tak fajnie. Tutaj jeszcze... Słuchajcie, lepiej trafić nie mogłyśmy. Tutaj mamy taką miejscóweczkę. Pan nas przesadził przy samym okienku, w cieniu. Idealnie. Teraz tylko, żeby jedzonko było pyszne. A tak wygląda, bo ludzi jest po prostu full tutaj. Przyszły już nasze jedzonko, sałatka z sardynkami. Ale jakiś sosik do tego. Jakiś, no właśnie, jakieś tarcyki czy coś. A pokaż sardynkową, sałatkę. Taka wielka. Weź sobie trochę. Ostatnia porcja, jak już prawie wszystko zjadłyśmy, to mamy sardynki grillowane. Ale powiem wam, że sałatka z sardynkami była mega. Po prostu pierwszy raz coś takiego pysznego jedliśmy. A teraz to też wygląda apetycznie. Chociaż bardzo minimalistycznie. Ale na pewno jest pyszne. Słuchajcie, coś jeszcze dostałyśmy oprócz rachunku. 49 funtów, euro za wszystkie te nasze pyszności dzisiaj. A to nie wiem, co to jest. Zaraz się okaże. Pachnie cytryną. Słuchajcie, wychodzę z tej knajpy. Jest super, jest pysznie. A, tanio może nie jest, ale jest super, 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 super. Gorąco wam polecam. A najpiękniejszy jest tutaj widok. Słuchajcie, tu jest jeszcze takie zejście na plażę. Teraz zaczęło wiać. Dobra, słuchajcie, naprawdę knajpka jest, no tak jak czytałam wcześniej, jest naprawdę wyśmienita. Tu jest plaża, nie musicie wcale iść nad jezioro, możecie sobie śmiało tutaj przyjechać i tutaj posiedzieć. Jest przepięknie, po prostu jest tak bajkowo.
I tak jak widzimy z córką, to naprawdę tutaj jest, no widać, że taka dzielnica, powiedzmy, bardziej poszy i ludzie też tutaj jak przychodzą, to widzimy, że siedzą, korzystają całymi rodzinami z jedzenia. To jeszcze Wam pokażę, patrzcie jak ładnie. Taka malutka plaża, a ludzi troszkę jest. Bardzo fajnie to wygląda, naprawdę. Gorąco, gorąco Wam polecam taką ucieczkę za Aten. Jak tylko będziecie mieli chwilę albo już nie będziecie mieli pomysłu, co robić, no to wsiadajcie w autobus 122 tutaj w kierunku właśnie jeziora i spędzicie fajny dzień w bardzo ładnym, pięknym miejscu, w takim troszeczkę innym klimacie, takim bardzo blisko jakimś wyspiarskim, bym powiedziała. My jedziemy dalej, bo nasi chłopcy czekają na nas w Edem, standardowo. A o ich przygodzie opowiem Wam chyba osobno, bo to był niezły challenge, który dzisiaj podjęli. A mianowicie oni dzisiaj po 6 parę minut wyszli i pobiegli do maratonu. Zrobili po prostu maraton 42 km. Troszkę tam nagrali, ale niezbyt długo, bo mężowi padł telefon. Ale słuchajcie, no krótką relację Wam pokażę, że można przebiec maraton z Aten do maratonu. Zobaczcie, jak to jest pięknie. Czekam na córkę, bo będzie, dobra, to są śmieci, to nieważne. Ale tu jest kolejna taka restauracja, a tu jest tak cudnie, no naprawdę. Ja jestem zachwycona, słuchajcie, tym miejscem. Mówię, tak wiosną byśmy tego nie odkryli, bo wyciekamy szybko nad to jezioro, później autobus, a teraz widzę, jak tu jest cudnie. I po pięknym jeziorze wylądowałyśmy w Edem. A to dlatego, że słuchajcie, stąd już mamy piękny zachód słońca i 6 do domu, także to jest właśnie urok plaży Edem. Słońce będzie zachodziło, idziemy szukać chłopaków.